Potrzebowałem podstawowej drukarki 3D. Dom nie był zadowolony z piłowania i wiercenia aluminium wymaganego do budowy CNC. Drukarka 3D może cicho wytwarzać części. Dlaczego wybrałem Tronxy XY2A? Możliwy był tylko niższy przedział cenowy. Ale miałem pewne podstawowe oczekiwania. Więc mogę go później uaktualnić. Dlaczego wybrałem Tronxy XY2A? Możliwy był tylko niższy przedział cenowy. Ale miałem pewne podstawowe oczekiwania. Więc mogę go później uaktualnić. Ma metalową ramę. Nawet jeśli tylko 4 śruby wkręcane w aluminiowe gwinty wspierają mostek krzyżowy. Chociaż ta drukarka ma pasek zębaty i plastikowe rolki prowadnic liniowych, będę w stanie wydrukować niezbędne wydruki przed ich zużyciem. 3,5 cala ekran dotykowy jest wygodniejszy w obsłudze. W przeciwieństwie do zestawów do samodzielnego montażu, istnieje szansa na brak wadliwych części, ponieważ jest to wstępnie zmontowana, niedokończona drukarka, dzięki czemu można ją uruchomić szybciej i natychmiast. Ma również czujnik żarnika i czujnik indukcyjny do poziomowania Kiedy go zamówiłem, był dostępny w sprzedaży za około $200 i był dostępny w wysyłce do UE, procedura celna i zwolniony z VAT. Po zainstalowaniu mostka pionowego wyrównanie równoległe należy sprawdzić za pomocą co najmniej jednej metalowej linijki. Ale może być naprawdę dokładne za pomocą mikrometru, wskaźnik testu zegarowego. Nie było możliwe zainstalowanie panelu sterowania ze względu na ciasną przestrzeń. Aby uzyskać szybsze rozwiązanie, zastąpiłem je dostępnymi śrubami sześciokątnymi. Dodatek wspornika zespołu zasilacza został napięty na zatkanych końcach kabla 230V.
więc tymczasowo dodałem dodatkową nakrętkę do przekładki. Podstawowy pomiar podczas testu po włączeniu, masa ochronna. Było to tylko częściowe z powodu anodowania i powlekanych śrub. Uchwyt szpuli filamentu został umieszczony na górze, ale tylko tymczasowo. Zgodnie z zaleceniami producenta, wahający ciężar jest zbyt wysoki, co wpływa na pionowe połączenia śrubowe drukarki. Silnika wytłaczarki nie można obsługiwać za pomocą zimnej głowicy drukującej. Żarnik jest przewleczony przez czujnik światłowodu. Zwinięty koniec można wprowadzić do otworu, lekko zwalniając koło cierne napędu. Podczas rozgrzewania głowy widać,
że odczyt temperatury na stole jest ujemny. Powodem jest poślizg kabla na przedłużaczu kabla do czujnika ciepła. Tymczasowo przywiązałem obydwie strony do kabla grzejnego. Nie powinien znajdować się w pobliżu kabla dużej mocy, ale biegnie równolegle do niego. Do pierwszego wydruku próbnego zaprojektowałem liniowy samochód CNC FreeCAD. W menu Plik możesz użyć funkcji eksportu, aby zapisać projekt w formacie Wavefront Object. Plik obiektowy można przetwarzać za pomocą programu dostępnego na karcie pamięci, dostarczonej z drukarką. Musisz tam otworzyć wyeksportowany plik OBJ. Z powodu dziur ustawiłem model za pomocą Rotate. Wszystkie pozostałe parametry pozostaną w ustawieniach fabrycznych. Wydrukowałem oba modele. Włożyłem miedziane nakrętki z tyłu. Po przykręceniu obu części można używać ich bez dalszej pracy maszyny. Jednym z powodów powstawania smug na wydruku jest brak smarowania gwintowanych prętów. Do tego używam grafitowego smaru silikonowego.